Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe i tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale pojawiły się już czytania na lipiec, więc koniecznie sprawdzajcie. Tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, ale też w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką je znajdziecie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą proszę się nie przejmować. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, żeby móc wyciągnąć jakąś średnią z obu czytań. Przejdźmy do czytania i zaczniemy od raków, dlatego że raki mają urodziny. W tym tygodniu wszystkiego dobrego. Jaka będzie dla Was ogólna energia na ten czas? Co do Was przychodzi, co się pojawia? Wydaje mi się, że potrzebujecie świętego spokoju i lenistwa. Ewentualnie w ogóle odpuszczacie sobie coś, w co ostatnio było bardzo dużo zaangażowania wkładane. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi jakaś iluzja. Jeszcze nie wiem, o co chodzi. Jak Wy się przedstawiacie? Komuś się chyba trochę ulało. W ogóle to macie dwie dziesiątki. Buław i mieczy. Jaka będzie dla Was rada? Zregenerować się i... Momencik, czego nie robić, czego unikać? Jeszcze poczekam na kartę z przełożenia, bo ona może zmienić wszystko. Okej, już wiem, o co chodzi. Tak jak podejrzewałem i powiem szczerze, że jest tutaj mała sprzeczność, chociaż nie do końca. Od razu Wam pokażę, że pojawiły się właśnie te dwie dziesiątki, buław oraz mieczy. Ale może właściwie zacznijmy od początku. Zobaczcie, z przełożenia jest dla Was karta dziewiątki kielichów i ta karta przedstawia taką zadowoloną syrenę, która beztrosko się bawi. Ta karta może sugerować robienie sobie przyjemności i takie frywolne podejście do rzeczywistości. I wydaje mi się, że to może być opis pewnej osoby w Waszym otoczeniu, która ostatnio za bardzo dokazywała. Być może gdzieś nie traktowała Was poważnie, czy może bez szacunku, albo w ogóle gdzieś tam, dobra, nie wymyślaj, wszystko jest okej, przecież to, że, nie wiem, długo mnie nie ma po pracy w domu, to nie znaczy, że się z kimś innym spotykam. I tutaj wiecie, nie chodzi mi o to, że tutaj jakiś romans wróżę, bo wcale tego nie widzę. Bardziej chodzi o taką osobę, która po prostu lekceważy to, co do niej mówicie. Ewentualnie po prostu tak wymiguje się od odpowiedzialności. I to wcale nie musi być relacja romantyczna. Może być koleżeńska, przyjacielska, rodzinna, jakakolwiek. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta dwójki mieczy, a jest to karta focha, która
no, przedstawia taką postać, która ma skrzyżowane ręce na klatce piersiowej i no, gdzieś dzierży miecze w dłoni. O co chodzi? No jest to dosyć zamknięta postawa, która mówi: nie zbliżaj się do mnie, która mówi: ja na razie odpuszczam, dystansuję się. Jeśli chodzi o dwójkę mieczy, to tutaj też mam wrażenie, że jest coś do porozmawiania, ale żeby z kimś rzeczywiście szczerze porozmawiać, to najpierw trzeba pewien dystans właśnie zachować i no nie wiem, może te kilka dni rzeczywiście w ogóle się nie odzywać, tak bym powiedział. Jest to ewidentnie energia takiego: dobra, ja tutaj się poddaję, mi się nie chce walczyć, ja wręcz no zamykam się na tej zasadzie. Zobaczcie, przychodzi do Was karta 10 mieczy i ona właśnie z kolei sugeruje no nie tylko pokonanie, ale też właśnie, i może nawet w tym czytaniu, takie poddanie się. Zobaczcie, no tu jest postać, która odpuściła sobie i leży po prostu na ziemi z rękami do tyłu i nic nie robi. Chodzi dosłownie tutaj o takie no, nie dawanie z siebie 300% jak do tej pory, czy to w związku, czy w pracy, czy w jakiejś innej relacji. Tu mam wrażenie, że po prostu potrzebujecie dystansu, potrzebujecie odpoczynku, regeneracji. Jeśli chodzi o relacje z osobami niepoważnymi, które rzeczywiście Was lekceważą albo Wasze potrzeby, no to wydaje mi się, że tutaj już gdzieś miarka się przebrała i nawet nie to, że Was gdzieś to denerwuje, tylko gdzieś po prostu no, odpuszczacie naturalnie. Momento. I teraz tak. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi 6 kielichów, a 6 kielichów mogłaby mówić o zaglądaniu w przeszłość lub o iluzji. No i tu jest ewidentnie informacja, że iluzja się kończy, czyli tak jakby przejrzycie na oczy, przestaniecie na kogoś czekać, przestaniecie żywić nadzieję, że ktoś się na przykład zmieni. I to nie chodzi w ogóle o, nie zrozumcie mnie źle, o rezygnację z tej znajomości. To chodzi po prostu o to, że no gdzieś tutaj Wam się ulało i że tak powiem, Wy teraz oczekujecie czynów, a nie tylko i wyłącznie słów. No Wam gdzieś tutaj jakaś iluzja z iluzją jest ewidentnie nie po drodze i wydaje mi się, że bardzo dobrze. 6 kielichów odchodzi do przeszłości. To też jest taka informacja, że ktoś z Was odpuszcza sobie starania się o osobę, z którą relacja była taka no teoretycznie zakończona, ale nie do końca. Zobaczcie, i teraz to jest bardzo ciekawe, bo no Wy przedstawiacie się jako 10 buław. A 10 buław to karta wysiłku, to karta ambicji, pracy i starania się. No i właśnie z jednej strony jest to informacja, że no kurczę, ile mogę się starać, ile mogę wypruwać z siebie po prostu wnętrzności. Jeśli chodzi o 10 buław, to też jest taka informacja, że w momencie, gdy gdzieś jest za dużo rzeczywiście starania się, no to być może wychodzi na to, że jest to gdzieś przeforsowane, jeśli wiecie, co chcę powiedzieć. Słuchajcie, w kwestii pracy, ewidentnie przyda Wam się tutaj urlop. Bardzo Wam się tutaj przyda urlop i to bez jakiegoś, słuchajcie, mydlenia Wam oczu przez szefostwo na przykład, że to może przełożysz, albo krótszy weźmiesz, albo coś tam, bo jesteś super pracownikiem i gdzieś tutaj chcemy nadgonić, że tak powiem, jest szczyt sezonu i tak dalej, i tak dalej. Nie za bardzo. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta sądu ostatecznego i jest to fantastyczna karta, bardzo ją lubię, anielica ze złotymi skrzydłami. Ta karta sugeruje, żeby gdzieś pozwolić sobie na regenerację, na spokój, trzeźwo ocenić też, słuchajcie, sytuację, czy rzeczywiście chcecie się w nią angażować, w sensie w sytuację, bo jeśli na chwilę obecną jest jak jest,
no to wyobraźcie sobie, że w przyszłości się nic nie zmieni i zastanówcie się, czy rzeczywiście za parę lat chcecie dalej być w takiej relacji. Jeśli nie, no to tutaj trzeba myśleć, co zrobić, żeby to naprawić, albo żeby z niej po prostu uciec. Ale karta sądu ostatecznego sugeruje, że tutaj też wypadałoby się postarać o coś, co się Wam należy. No i ostatnio było mydlenie oczu w związku z podarowaniem Wam tego. I tutaj słuchajcie, czego nie robić, czego unikać. I jest to karta diabła, no oczywiście. Diabeł, czyli jakiś toksyk, toksyczna sytuacja bądź toksyczna osoba. Ta karta mogłaby jak najbardziej mówić o, słuchajcie, podporządkowaniu się komuś, kto lubi sterować, kto lubi manipulować, ewentualnie kto w ogóle lubi dominację, no tak bym powiedział. Jeśli Wy nie chcecie być pod kimś, czy tam w przenośni czy nie, no to tutaj ta karta sugeruje, żeby tego unikać, wycofywać się, zaznaczać granice, ukrócić to, bo jeśli Wy tego nie zrobicie, to samo się nie zrobi. Ta karta też sugeruje, żeby dla osób, które są bardzo zapracowane, mają mnóstwo roboty i nie mają czasu na odpoczynek, unikajcie używek fast foodów i niedobrego, niezdrowego, przetworzonego jedzenia. No tutaj gdzieś naprawdę trzeba zadbać o wzrost energii poprzez rzeczywiście zdrowe odżywianie się, regularne, jakiś tam nawet sport, czy cokolwiek, wszystkiego nalej. Teraz lwy, ja Was zapraszam na czytanie i jaka będzie dla Was ogólna energia? No dobrze. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, tutaj może być, tak powiem dyplomatycznie, sporo wyzwań intelektualnych, przed którymi chcecie uciekać. Co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie w tym tygodniu? No słuchajcie, prawie same miecze. I ktoś mnie kiedyś, pamiętam, zapytał na czacie, czy mój nastrój wpływa na przekazy. Może na przekazy trochę, ale na rozkłady. Z tego co widzę, nie. Tak się okazuje, bo jestem w fantastycznym nastroju, a już drugie czytanie jest takie wyzwaniowe. Jaka dla Was jest rada? I czego raczej nie robić, czego unikać. To znaczy wyzwaniowe. No to też, słuchajcie, zależy od tego, wypadła karta, ale nie biorę jej, bo się mi nie pokazała. Zobaczcie, czego macie unikać, to jest w tej karcie. Napiszcie mi w komentarzach. Co ja tam mówiłem? Że to też zależy od Waszej sytuacji życiowej. Czy jest wyzwaniowa, czy nie. Okej. Momencik. Jeszcze nie wiem do końca, o co chodzi. Ale może to być związane z autosabotażem w związku ze zmianą zawodową lub rozwojem, w sensie podnoszeniem kwalifikacji. Zacznijmy od początku. Zobaczcie, z przełożenia jest dla Was karta Asa Monet i As Monet to karta związana z nowymi początkami a propos inwestycji, jakichś kredytów, słuchajcie, nowej pracy czy edukacji po prostu.
no gdzieś mam wrażenie, że a propos tego właśnie będzie to czytanie. Słuchajcie, być może jest gdzieś lew lub lwica, która chce zmienić pracę lub zainwestować jakieś pieniądze, być może w działkę, ale no gdzieś tutaj coś Wam jest nie po drodze. Jeszcze nie wiem czemu. W każdym razie ten as monet na szczęście Was stabilizuje, bo gdzieś wychodzi na to, że ograniczenia lub problemy, które macie, sami sobie wymyślacie. Nawet chyba się zrymowało. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta ósemki mieczy, a ósemka mieczy to karta autosabotażu, braku wiary w siebie. Takich myśli, no może nawet nie czarnych, ale no po prostu podkopujących, myśli podkopujące Was samych. Jeśli chodzi właśnie o inwestycje, zmiany zawodowe, jeśli chodzi o edukację. Tutaj bym w ogóle powiedział, że może być sporo tak zwanych wyzwań intelektualnych w pracy w tym tygodniu. Naprawdę tutaj trzeba mnóstwo planować, zmieniać, dopasowywać się, liczyć, no nie wiem, coś tworzyć i wydaje mi się, no, że troszeczkę chcecie tego uniknąć, ale chyba się nie da. Zobaczcie, przychodzi do Was karta siódemki mieczy, a siódemka mieczy to, no tak zwany leser. Osoba, która po prostu ucieka od odpowiedzialności, od obowiązków. Jak najbardziej może to być karta złodzieja. Więc no, w tym tygodniu większych pieniędzy jednak rzeczywiście proszę nie inwestować, chyba że sprawdzicie daną ofertę 300 razy, no żeby naprawdę mieć pewność, kto Wam coś sprzedaje, czy kto coś tam od Was kupuje, ale no siódemka mieczy raczej sugeruje, że uciekacie od tych tak zwanych wyzwań intelektualnych. Już jak się czepiłem tego określenia, to niech tak zostanie. Uciekacie, ale też słuchajcie, jeśli jest rzeczywiście autosabotaż w związku ze zmianą, to zostawiacie to. Wierzycie w swoje myśli, myślicie, że rzeczywiście do czegoś się nie nadajecie i nie próbujecie o to walczyć, przynajmniej w tym tygodniu. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi dwójka monet, a dwójka monet to karta żonglera. Ktoś, kto żongluje wyborami, ma wybór, zastanawia się, porównuje, sprawdza i tu gdzieś wychodzi na to, że porównywanie, sprawdzanie w tym tygodniu dobiega końca, bo na razie odpuszczacie sobie na przykład szukania ofert wakacji, czy tam działki, jeśli chcecie kupić, czy mieszkania, czy cokolwiek. Powiedziałbym też jeszcze jedną rzecz, że tu może być osoba w Waszym otoczeniu, która obiecuje, zrobi 3 kroki do przodu, 10 do tyłu, no i tak sprawia Wam to dużo stresu, smutku. W tym tygodniu mam wrażenie, że jest z Waszej strony postawa zamknięta w stosunku do takiej osoby, bo zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta króla mieczy. A król mieczy, no to jest osobnik taki dosyć srogi, trochę wyniosły. Osoba, która gdzieś zamyka się emocjonalnie na rzeczywiście leserów lub osoby, które gdzieś tutaj nie wiadomo czego od Was chcą. I w sumie to całkiem nieźle, no bo gdzieś wychodzi na to, że znacie swoją wartość, ale w ogólnej karcie było gdzieś podkopywanie się. Więc mi się wydaje, że tak tylko zgrywacie osoby, które ewentualnie no tutaj się zamykają emocjonalnie, a gdzieś w środku bardzo no jesteście rozemocjonowani wręcz. Tak bym zasugerował. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, no to król mieczy, no tutaj gdzieś kombinuje jak, znaczy właściwie to nie jest kombinator, ale jest to osoba, która no gdzieś tutaj woli zrobić inaczej. No myśli strategicznie, jak się nie narobić, a zarobić. No i w sumie dobrze. Może tutaj by się przydało jakieś delegowanie zadań. W Radzie jest dla Was karta pazia monet, a paź monet to student, uczeń lub ktoś, kto zaczyna nowy etap, czy zawodowy, czy edukacyjny. No i w Radzie jest, żeby rzeczywiście, jasne, rozwijać się, próbować, żeby się
uczyć, żeby poszerzać swoje kwalifikacje. Jeśli rzeczywiście gdzieś czujecie w głębi serca, czy tam duszy, że potrzebujecie wyzwań, no to sobie je, słuchajcie, stawiajcie i rozpoczynajcie. Czego nie robić, czego unikać. I zobaczcie, jest to karta Królowej Buław. Momento. Królowa Buław to baran, lew, strzelec. Nie pozwólcie, żeby ktoś gdzieś tutaj grał wam na emocjach, żeby sobie ego swoje podreperować. Nie chowajcie też pazurków w tym tygodniu, jakkolwiek to zabrzmiało. Jeśli ktoś leseruje, to rzeczywiście trzeba jakiegoś starcia, jakiejś konfrontacji i dystansu z waszej strony. I wszystkiego dobrego. Teraz panny i pannicze. Sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia na ten tydzień. O. O. No i jest to moja ulubiona karta. Co do was przychodzi, co się pojawia. A w ogóle to czekam na nową talię. Już nie mogę się doczekać. Chyba jest świetna. No zobaczymy. Okej. Takie, słuchajcie, pierwsze skojarzenie mi przyszło. Ktoś walczy o swoje marzenia. Banalnie zabrzmiało, ale no świetnie. Co odchodzi do przeszłości? Jak wy się przedstawiacie? Powiem tak. Do przeszłości odchodzi smutek, żal, złamane serce. Nieźle, naprawdę nieźle. Jest tutaj taka ogromna siła i stanowczość, jeśli chodzi o was. I czy to chodzi o sprawy uczuciowe, czy w ogóle o życie i jakieś cele, które sobie stawiacie, no to już powiedzcie wy mi, a właściwie napiszcie. Do czego wam ta siła potrzebna i jak ją uzyskujecie? Rada dla was. Stanowczo, na chłodno, może nawet trochę surowo. Czego nie robić, czego unikać? Słuchajcie, no te czytania dzisiaj to naprawdę mieczowe i w ogóle podobne do siebie w pewien sposób. Powiem tak. Jest ku lepszemu, ku spokojniejszemu. Chociaż lepszemu. Ja nie lubię określenia właściwie lepiej, albo dobry, albo fajny, no bo takie, wiecie, nic ze sobą nie niosą. Ale w każdym razie ku stabilizacji i ku stabilności waszej emocjonalnej, zwłaszcza jeśli ostatnio, ktoś miał do czynienia z osobami raniącymi serce. Zobaczcie z przełożenia karta umiarkowania, leśna wróżka, która dosłownie sugeruje, że raczej jest to spokojny tydzień. Ewentualnie, jeśli macie jakoś dużo wyzwań, czego właściwie tutaj nie widzę, to właśnie podchodzicie do nich ze spokojem. Jeśli chodzi o kartę umiarkowania, to ona mogłaby też sugerować strzelca albo w ogóle konieczność przejęcia kontroli w jakiejś sytuacji. I tutaj ewidentnie, przejmujecie. Tak bym zasugerował. Ale bardzo dobrze, gdzieś tutaj widzę spokój ducha, o który chyba każdy z nas zabiega. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta gwiazdy, moja ulubiona. I karta gwiazdy może w negatywie sugerować iluzję. Że ktoś po prostu was tutaj robi w bambuko. Albo robił, czy tam robiła.
ale no, gdzieś tutaj ze spokojem wiecie, jak zadziałać, żeby tę osobę uspokoić lub żeby siebie gdzieś ukoić. W każdym razie karta gwiazdy w ogóle sugeruje pozytywne myślenie, nadzieję, rozmarzenie się i gdzieś takie poczucie, że wiecie, dokąd zmierzać. To być może chodzi o osoby, które wymyślają sobie albo wymyśliły jakieś właśnie cele konkretne. A propos, no słuchajcie, przejścia całej Polski na piechotę, wzdłuż i wszerz. Bez sensu, w sensie w taki znak krzyża. Co ja wymyślam? Albo, no nie wiem, rowerem przez Europę, motocyklem, albo dokończenie kursu językowego. Nieistotne co. To wy wiecie. Zobaczcie, przychodzi do Was karta rycerza mieczy, a rycerz mieczy walczy. Jest waleczny, ale no nie walczy z kimś, tylko bardziej o kogoś lub o coś. No o co chodzi? Tutaj gdzieś najprawdopodobniej macie dużo zapału i takiej celowości do tego, żeby rzeczywiście osiągnąć ten swój wymarzony, upragniony czy postawiony cel. Rycerz mieczy jest gotowy walczyć w imię wyższych wartości, więc jeśli ktoś tutaj rzeczywiście łamie Wam serce lub gdzieś z Wami pogrywa, to Wy po prostu walczycie o siebie i gdzieś najprawdopodobniej taką osobę czy osoby odsyłacie po prostu daleko, daleko za morze, tam gdzie pieprz rośnie. A gdzie rośnie pieprz? W Polsce chyba też, czy nie? No głupota. Wydaje mi się, że z Indii jest pieprz. Pewnie tak. Słuchajcie, do przeszłości odchodzi karta trójki mieczy, a trójka mieczy, no właśnie może sugerować złamane serce, smutek, stres, strach, ściśnięte serce, jakieś nerwobóle, a już poleciałem. Zwłaszcza jeśli właśnie chodzi o takie stresowanie się w związku z wypełnieniem jakiegoś postawionego sobie przez siebie celu. No tutaj to się kończy. I teraz tak. Albo osobę łamiącą serce gdzieś tutaj oddelegowujecie, albo już na tyle jesteście osobami silnymi i pewnymi siebie, że gdzieś tutaj nie pozwalacie się więcej ranić lub w ogóle swoje gdzieś złamane serce naprawiacie. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta, uwaga, cesarza. Bardzo silna karta. Ta karta przedstawia barana, lwa lub strzelca, czyli trygon ognia. Ale w ogóle słuchajcie, macie tutaj 3 karty z wielkich arkan. Umiarkowanie, cesarz i gwiazda. Cesarz jest konkretny, pewny siebie, umie wszystkiego dopilnować, umie tutaj rządzić, i dopilnować wszystkiego. O co chodzi? Tutaj czujecie rzeczywiście taką moc i pewność siebie w wykonywaniu tych swoich zadań, marzeń i tak dalej. Bardzo dobrze, ale też stawiacie się dosłownie komuś, kto łamie Wam serce i też tutaj widzę taką decyzję w ogóle na życie. Od tej pory jestem osobą odpowiedzialną za swoje emocje, dojrzałą, nie pozwolę nikomu gdzieś przekraczać swoich barier. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta Króla Mieczy, a Król Mieczy to właśnie, słuchajcie, Wzięta waga wodnik, ale w ogóle Król Mieczy mógłby sugerować taką zamkniętą, zdystansowaną postawę. Jeśli chodzi o osoby raniące, ale jeśli chodzi w ogóle o podejście do życia, o jakieś swoje postanowienia, to ta karta mogłaby sugerować takie skupienie, trenowanie silnej woli, rzeczywiście takie gdzieś niezbaczanie z tej swojej drogi, którą sobie wytyczyłyście. Czego nie robić, czego unikać? Karta 6 monet i jest to karta równowagi w braniu i dawaniu, ale powiem tak, tutaj rzeczywiście wypadałoby przeanalizować pewne relacje i zastanowić się, z kim nie ma tej równowagi, kto daje mniej, aniżeli Wy. I się dystansować. Jeśli chodzi o 6 monet, to też jest taka informacja, żeby
nie obawiać się inwestowania pieniędzy w swoje pasje, w rozwój siebie, taki też intelektualny, bo to w przyszłości zaplusuje wszystkiego na nie. Teraz wagi. Ja Was witam i zapraszam na czytanie. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Ósemka buław. Co do Was przychodzi, co się pojawia? W ogóle słyszę, że zaczął deszcz u mnie padać. Fantastycznie, bo ostatnio jest po prostu upał już od wielu tygodni. Ale to właśnie fajnie, jak tak zmyje wszystko i orzeźwi nas, rośliny, ziemię, wszystko. Co odchodzi do przeszłości? Po takim upale ziemia też tak fajnie oddaje, tak paruje, daje ciepło. Okej, jak Wy się przedstawiacie w tym tygodniu? Sprawdzajcie czytania na lipiec, w razie czego tam oczywiście będzie więcej. Miłość, pracę, ogólne. Momento. No ja mam dzisiaj, słuchajcie, jakąś szczególnie chwytną rękę do mieczy. Jaka będzie dla Was rada? Ale się rozpadało. Wybaczcie, jeśli słychać. I czego raczej nie robić, czego unikać. No, powiem tak. Dziwne czytanie. Bardzo. No, trochę sprzeczności się pojawiło, ale... jakby to przedstawić? To tak jakby coś się działo, ale wagi to spowalniają lub nie chcą się do tego przyznać przed sobą, przed kimś innym. Słuchajcie, no co tu się dzieje? Piszcie w ogóle. Jeśli to nie rezonuje, to sprawdzajcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych, ale spokojnie. Zobaczcie, z przełożenia jest dla Was karta koła fortuny. Karta, która, jak sama nazwa wskazuje, sugeruje, że fortuna kołem się toczy. Raz na górze, raz na dole. Raz pod górę, raz z górki. Gdzieś tutaj najprawdopodobniej ta sinusoida idzie w górę. Ale ta karta w ogóle, słuchajcie, sugeruje łód szczęścia i poczucie, że jakieś ostatnie wydarzenia w Waszym życiu, albo w ogóle, że to, jak wygląda Wasze życie, uznajecie za ciąg naprawdę ważnych i niespodziewanych często sytuacji, które Was doprowadziły do tego, gdzie jesteście dzisiaj. Zamotałem, wiem, mam nadzieję, że rozumiecie. Jeśli chodzi o kartę koła fortuny, to mówi o tym, że tutaj jest coś dla Was. Tylko wydaje mi się, że może nie chcecie tego wziąć, przyjąć. Czy to jest partner, czy, praca, czy propozycja wyjazdu, urlopu, cokolwiek. Jest coś dla Was. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta ósemki buław, a ósemka buław sugeruje szybką, konkretną komunikację i mam wrażenie, że być może gdzieś tutaj przyjdą do Was niespodziewane wieści i te wieści właśnie będą na tak, potwierdzające coś. W sensie, że na pozytywnie. Jeśli chodzi o ósemkę buław, to też jest informacja, że tydzień będzie szybki, konkretny, trzeba będzie dużo gadać, dużo się przemieszczać, takiego wigoru z siebie wykrzesać. Tak bym powiedział. W ogóle może będą jakieś niespodziewane zmiany planów. Zobaczcie, przychodzi do Was karta dziesiątki mieczy, a dziesiątka mieczy to karta takiej troszeczkę
rezygnacji, poddania się albo odpuszczenia sobie czegoś. I teraz tak, no jeśli wagi, tak enigmatycznie dzisiaj, jeśli wagi rzeczywiście ostatnio coś lub kogoś odpuściły, no to teraz to do Was wraca i wychodzi na to, że wypadałoby się rzeczywiście temu przyjrzeć. 10 mieczy mogłaby sugerować, że trochę nie macie siły do końca i potrzebujecie odpoczynku, żeby ten cały ognisty i szybki tydzień po prostu gdzieś, co zrobić? No unieść. Tak bym powiedział, po prostu unieść. Trochę lenistwo się tutaj wkrada i mam wrażenie też, że komuś opadły w ogóle ręce. Jeśli chodzi o osoby, no właśnie jakie osoby? No z Waszego otoczenia. Tutaj nie ma nikogo pokazanego. Czy rodzina, czy przyjaciel, czy partner. Nie ma. To już sobie wymyślcie. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta 9 monet. A 9 monet tutaj, patrząc na cały rozkład, mogłaby mówić o takim, słuchajcie, poczuciu, że właściwie nic Wam nie brakuje, ale no możecie zauważyć, że pewne rzeczy, których Wam teoretycznie nie brakuje, no to jest tylko Wasza postawa, a że tak naprawdę fajnie by było, jakby w Waszym życiu się gdzieś pojawiły. Jeśli chodzi o 9 monet, to ta karta mogłaby sugerować, że odpuszczacie wkładania siły w to, żeby pomóc komuś, na kogo Wam opadają ręce. O. I to może być na przykład związane z przetłumaczeniem czegoś osobie opornej na wiedzę. O, na przykład. Albo no, jakiemuś złośliwcowi lub jak to odmienić? No, złośliwcowi. Słuchajcie, Wy przedstawiacie się jako 5 mieczy i jest to karta braku komunikacji. Ewentualnie znowu tutaj gdzieś zakończenia wojny, walki, jakichś wielkich starań w momencie, gdy i tak nie widać gdzieś rezultatów. No tutaj, wow, ale pada. Słuchajcie, tutaj po prostu wychodzicie z założenia, że jeśli ktoś będzie chciał zmienić swoją postawę, no to musi to wyjść od tej osoby, a nie z zewnątrz i z innych, bo no jeśli namawiacie innych na, no nie wiem, zmianę koloru włosów, no to raczej no to jest bez sensu, jeśli naprawdę te osoby tego nie potrzebują, jeśli nie widzą, że no nie wiem, im się to przyda. Taki dosłownie banalny i głupi przykład podałem, wybaczcie, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. No to na przykład jeśli ktoś ma nauk, no to nie wmówicie mu, że to jest złe i żeby koniecznie z tym zaprzestał, dopóki on lub ona sama tego nie zauważy, że to jest złe i wyniszcza. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta 6 monet, a jest to karta równowagi w braniu i dawaniu. Jest to informacja, żeby rzeczywiście otworzyć się na coś, co jest dla Was podarowane, co jest Wam zaproponowane, coś, co niespodziewanie pojawiło się w Waszym życiu. Ewentualnie 6 monet też mogłaby sugerować, że pozwólcie innym też troszeczkę zaopiekować się, zainteresować się Wami. Bo wydaje mi się, że bardzo dużo ostatnio zainteresowania i zaangażowania wkładacie w swoje otoczenie i nawet nie to, że nikt się Wami nie interesuje, ale też troszeczkę nie chcecie przyjmować czyjejś pomocy, wsparcia czy coś tam. Czego nie robić, czego unikać? Karta świata. Słuchajcie, uwielbiam tę kartę, zwłaszcza w tej talii. Ona przedstawia roztańczoną, kolorową postać i jest to informacja, żeby nie unikać wyjazdów, wakacji, urlopów zagranicznych, bo karta świata, ale w ogóle też radości życia. Radować się, cieszyć, no nie żyć tylko i wyłącznie problemami innych albo swoimi. Wszystkiego naj. Teraz Skorpiony. Ja Was witam na czytaniu tygodniowym i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Witam Was w ten deszczowy, letni wieczór. Znaczy, w zależności od tego, kiedy oglądacie. No u mnie jest letni wieczór.
i właśnie zaczęło lać. Co do Was przychodzi? Co odchodzi do przeszłości? Może coś rogatego tutaj się pokazało? Przyznać się, kto ma rogate? Co to za konszachty z rogatymi? Sporo osób się w ogóle pokazało. Jak Wy się przedstawiacie? Słuchajcie, wypadła karta, ale mi się nie pokazała, więc jej nie biorę. To jak się pokazujecie. Napiszcie mi w komentarzach, co to była za karta. Okej. Dziwne czytanie. To jakby ktoś... takie przyszło mi do głowy powiedzenie. Zadzieram kiece i lecę. Rada dla Was. Ktoś ucieka z toksycznej sytuacji. Ale ucieka z czymś. Ewidentnie z łupem. I nie mówię tutaj, słuchajcie, o jakichś rozstaniach, chociaż może, ale nie widzę tutaj rozstania. Nie. Bardziej widzę po prostu postawienie na swoim. Takie egzekwowanie od kogoś szacunku, uznania, wynagrodzenia. Czego nie robić, czego unikać. No cóż ja mam z tymi mieczami dzisiaj? Naprawdę sporo ich się pojawia, ale lubię miecze. Naprawdę lubię. Ciekawy jestem, jak w nowej talii się będą przedstawiały, które już niebawem. Słuchajcie. Zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was karta piątki mieczy, a piątka mieczy to karta braku komunikacji, poddania się i zamiatania spraw pod dywan. Gdzieś najprawdopodobniej jest to związane, słuchajcie, z pieniędzmi, bo zobaczcie tutaj gdzieś, no może nie dojrzycie tego, ale są monety przedstawione. Tutaj jest brak komunikacji, może jakiś foch i w ogóle poddanie się, jeśli chodzi o negocjacje z kimś. No być może a propos pieniędzy, może tutaj mówimy o kimś z pracy, dosłownie, tak bym zasugerował. W każdym razie jest coś do porozmawiania. Oj, i to konkretnie. Zobaczcie. W ogólnej energii jest dla Was karta diabła. A diabeł, słuchajcie, no to jasne, może być ktoś rogaty, ale w ogóle jest to karta, która sugeruje jakąś, może nawet toksyczną sytuację, w której ktoś niezdrowo, że tak powiem, się angażuje, w którą ktoś się niezdrowo angażuje. Być może jest tutaj jakiś problem z kontrolą i z zazdrością. Czy to na przykład, jeśli chodzi o współpracowników, którzy zazdroszczą, że macie dobry kontakt z szefostwem, albo że macie dobre wynagrodzenie lub jakieś inne traktowanie, chociaż niespecjalne, po prostu, no, to traktowanie jest podszyte tym, że no, macie umiejętności i się staracie, ale o co chodzi? Karta diabła sugeruje, że być może jest gdzieś tutaj niezdrowa zależność od drugiej osoby i sytuacja, która wydaje się taka, że ona nie rusza. Czyli jest coś nie tak, ale nie gadamy o tym, więc to dalej się ciągnie, udajemy, że nie widzimy. Może to być związane z pracą, właśnie. I teraz tak, zobaczcie. Przychodzi do Was karta Króla Monet, a Król Monet to byk, panna lub koziorożec, czyli przedstawiciel trygonu Ziemi. Jeśli chodzi o tego Króla Monet, to może to być właśnie autorytet. Może to być osoba pokroju przełożonego, no lub w ogóle ktoś, kto dysponuje tutaj jakimś majątkiem. Osoba, która gdzieś najprawdopodobniej
No nie, no już nie bez tego prawdopodobniej. Słuchajcie, wydaje mi się, że to jest wasz ktoś z pracy. Piszcie w komentarzach, czy to z wami rezonuje. Jeśli nie, sprawdzajcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych. Ale ten król monet, zobaczcie, on tutaj trzyma monetę w rękach i jest to informacja, że przychodzi do was przytrzymanie jakiegoś skarbu przy sobie. Po prostu. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta królowej buław, a królowa buław to z kolei albo baran lew strzelec, czyli przedstawicielka trygonu ognia, albo w ogóle, słuchajcie, jakaś kobitka, która lubi rządzić, lubi rozstawiać innych po kątach, osoba, która nawet może sobie gdzieś tutaj romansuje na boku, jeśli to dotyczy waszych relacji romansowych. No, powiedziałbym, że królowa buław może być niezłą plotkarą w pracy, która jest uśmiechnięta, udaje miłą przyjaciółeczkę, ale tak naprawdę gdzieś tutaj, że tak powiem, wszystkie informacje, które dostaje i tam zasłyszy, podaje dalej. A wiemy, jak działa zabawa w głuchy telefon, że za każdym razem, jak podajemy jakąś informację dalej, to ona się gdzieś tam ewoluuje. Więc ta królowa buław coś tam za każdym razem dodaje i może nie warto jej ufać. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta siódemki mieczy, a siódemka mieczy to karta złodzieja lub oszusta. Ale nie chodzi o to, że macie złodzieja lub oszusta, tylko według mnie, że jesteście w stanie wykryć kogoś albo wykryć to, że rzeczywiście ktoś tam konszachtuje za plecami, być może właśnie w środowisku pracy i tutaj jest, że tak powiem, koniec uciekania od rozmów i zamiatania spraw pod dywan. Jeśli chodzi o kartę siódemki mieczy, to też jest informacja, że sposobem jesteście w stanie tak rozegrać sytuację, że jeszcze wam nawet coś skapnie, słuchajcie, dlatego też pojawił się ten król monet. Momento. Czyli wiecie, jak w tym tygodniu zaczarować królową buław, może właśnie kogoś, kto ma dużo kasy, być może kogoś, od którego dużo zależy, jeśli chodzi o wasz komfort życia, może pracodawcy. Tak bym zasugerował. Tutaj na pewno wiecie, jak, słuchajcie, właśnie ten oszust siódemka mieczy, to może po prostu być cwaniak i wy w tym tygodniu, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, umiecie przycwaniakować, żeby jeszcze nawet wam coś się tam, wiecie, uchowało. W Radzie jest dla was karta królowej mieczy, a królowa mieczy to przedstawicielka trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. I teraz tak. Być może jest to jakaś urzędniczka lub osoba, która w ogóle zna się lepiej niż wy na jakimś temacie. Wypadałoby posłuchać jej rady lub w ogóle, słuchajcie, poprosić ją o radę. Królowa mieczy może też sugerować, żeby być w pozycji zdystansowanej, zamkniętej, trochę chłodnej uczuciowo, zwłaszcza do osób, które gdzieś tutaj broją, a wy to wykryłyście. Jeśli chodzi o toksyczne sytuacje, dyplomatycznie rozmawiać, asertywnie rozmawiać w ogóle, tak bym powiedział, ale nie tak, że ego, iskry, kłótnia, tylko wiecie, z klasą, dojrzale. Jak ktoś nie umie, to wy umiejcie. Czego nie robić, czego unikać. I jest to szóstka kielichów, czyli karta, uwaga, zaglądania w przeszłość. Czyli nie popełniajcie błędów z przeszłości. Jeśli ktoś wam robi podobne rzeczy jak ktoś inny wcześniej, to spróbujcie tym razem się postawić, zaznaczyć właśnie swoje granice. Szóstka kielichów sugeruje również iluzje. Unikać iluzji i uciekania właśnie od rozmowy, od problemów, uciekać od pozwalania komuś konszachtowania za plecami. Ciekawe, czy z kimś to rezonuje. Wszystkiego na razie. Teraz strzelce. Witam was na tygodniówce i jakaś kapłanka tu się pojawiła. Jaka będzie dla was ogólna energia?
Co do Was przychodzi, co się pojawia? Albo kto? O. Tutaj, słuchajcie, widzę relację matka-dziecko. Albo, no, ojciec-dziecko. Nie wiem, czy... no tak, może nauczyciel-uczeń. Ale dobra, to słuchajcie, zobaczymy dalej. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj akurat bardzo dobrze, dlatego że odchodzi do przeszłości bezsenność, no słuchajcie, drylowanie i po prostu szukanie dziury w całym, zamartwianie się. Jak Wy się przedstawiacie? No słuchajcie, super czytanie. I macie bardzo silne karty. I cesarzowa, i karta maga. Rada dla Was. Kolejna karta, cesarz. I to, słuchajcie, pod cesarzową. To jest niesamowite. Czyżby właśnie to cesarzowa miała górować nad cesarzem? No nie wiadomo. Czego nie robić, czego unikać? Cesarze, oddawajcie berła. Albo cesarzowe łapcie za berła. Ok. Co my tutaj mamy? Ja bym powiedział, że to czytanie jest zwłaszcza sprzyjające osobom, które no gdzieś tutaj uczą się, rozpoczynają nową pracę, jakiś nowy kurs, nowe przedsięwzięcie takie rozwojowe. Również jeśli, słuchajcie, chodzi o no, przytrzymanie pieniędzy przy sobie. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was 4 monet, a 4 monet sugeruje takie poczucie bezpieczeństwa, że Wy umiecie zaopiekować się swoim skarbem. Co jest dla Was skarbem, to już w zależności od Was. To nie muszą być wcale Wasze pieniądze, diamenty czy nie wiadomo co, ale to może chodzić też o Waszą godność, o Wasze granice. Być może tutaj chodzi o relacje z dzieckiem lub z kimś, kto jest Wam bardzo bliski. Tutaj w tej karcie jest jakaś umiejętność złożenia wszystkiego do kupy i przetrzymania. Po prostu, tak bym powiedział. Jesteśmy w domu. Super. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta pazia monet. A paź monet to osoba młodsza albo w ogóle gdzieś tam nie do końca dojrzała emocjonalnie lub jakiś lekkoduch. Ale paź monet to karta, która sugeruje również studenta, ucznia lub w ogóle nowe przedsięwzięcia zawodowo-edukacyjne, rozwojowe. I no o co chodzi? No gdzieś tutaj bardzo widzę zaangażowanie z Waszej strony, które nie wynika na przykład z tego, że no nie wiem, jest jakaś presja z zewnątrz albo jakaś ogromna motywacja z Was, taka, już mówię o co chodzi, tylko bardziej inspiracja. Czujecie motywację do działania z inspiracji, aniżeli z motywacji. Wow. Czyli, no na przykład nie chcecie wcisnąć się w, no nie wiem, mniejszy rozmiar, bo wakacje, bo lato idzie, czy tam już jest, ale bardziej na przykład chcecie zdrowiej się odżywiać, czy no nie wiem, uprawiać sport, żeby czuć się lekko, żeby no jakoś tak coś zmienić, ożywić się. To jest bardziej taka inspiracja, aniżeli taka motywacja, że ja tutaj muszę zrobić formę na lato, na przykład.
No tutaj ogromne zaangażowanie się w coś, co naprawdę Was inspiruje i daje Wam poczucie takiej stabilizacji. Zobaczcie, przychodzi do Was karta cesarzowej. Piękna karta, która mogłaby sugerować matkę, być może, słuchajcie, partnerkę, nauczycielkę. Osoba, która jest ogromnym autorytetem i możecie się od niej uczyć. Ewentualnie ta karta może sugerować w ogóle jakąś ogromną pewność siebie, zadowolenie, radość i poczucie, że jesteście na dobrej drodze, jeśli chodzi o tego pazia monet, czyli czy byka pannę lub koziorożca, czy sferę zawodową, czy sferę edukacyjną. Jest taka dosłownie pewność tutaj i umiejętność też przytrzymania przy sobie pieniędzy lub jakiejś, słuchajcie, nie wiem, nieruchomości. Bo tutaj monety mogłyby mówić właśnie o edukacji, o pieniądzach, dobrach materialnych. Co odchodzi do przeszłości i jest to karta 9 mieczy, zobaczcie. A 9 mieczy to jest właśnie zamartwianie się, szukanie dziury w całym, nieprzespane noce, nieumiejętność odpuszczenia, chomik w głowie, który kręci i nie może przestać. To odchodzi do przeszłości. Jest większy spokój i takie poczucie, że właściwie nie ma barier dla Was. Ewentualnie nie wymyślacie sobie barier, zwłaszcza w tym tygodniu. Słuchajcie, ciekawy jestem, czego dotyczy to czytanie według Was i sprawdzajcie czytania na lipiec, tam może być rozwinięcie. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta maga lub alchemika. I jest to ktoś, kto ma wszystkie narzędzia do tego, aby coś wykonać, aby o coś się postarać. Jest to ktoś bardzo zmotywowany, właśnie pewny siebie i dla karty maga, dla osoby typu maga lub alchemika, właśnie tak jak już tutaj wcześniej mówiłem, nie ma przeszkód. Jest cel, chęć, motywacja do osiągnięcia tego celu. Fantastycznie, dużo wigoru również. Też bym powiedział, że rozprawiacie się z osobą, która ostatnio czarowała i też, słuchajcie, sprawiała, że były nieprzespane noce może nawet przez Was. Zobaczcie, w Radzie jest karta cesarza. A cesarz to przedstawiciel, motocykl, trygonu ognia, czyli baran, lew lub strzelec. O co chodzi? Być sobą strzelcem. Nie podporządkowywać się innym, nie być osobą uległą, działać w zgodzie ze sobą, może nawet postawić się, aby, słuchajcie, swojej godności tutaj obronić. Ta karta sugeruje, że cesarz ma być pod cesarzową, jeśli Wam to coś mówi. Ale też bym powiedział, żeby w ogóle, słuchajcie, z taką hardością, siłą i energią rzeczywiście wypełniać swoje cele, bo ewidentnie jest tutaj coś dla Was i w tym tygodniu jesteście w stanie to osiągnąć albo po prostu być bliżej, więc wykorzystajcie ten tydzień. Czego nie robić, czego unikać? Karta trójki kielichów i tutaj w negatywie ta karta, zwłaszcza z magiem, mogłaby właśnie sugerować kogoś, kto czaruje, dużo gada, mało robi, opowiada tutaj, obiecuje po prostu złote góry, a nic nie ma. Co najwyżej pozłacane jajka przepiórcze. Wiecie, o co mi chodzi. Ta karta trójki monet, też kielichów, wybaczcie, sugerowałaby, żeby rzeczywiście wycisnąć ten tydzień jak cytrynę i może na przykład rzeczywiście mieć mniej spotkań towarzyskich, ale bardzo się zaangażować w jakiś projekt, bo po prostu się opłaca. Wszystkiego naj. Teraz koziorożce, ja Was witam na czytaniu tygodniowym i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Radosny tydzień gdzieś na to wychodzi, dlatego że macie rycerza kielichów. Co do Was przychodzi?
karta maga. Ktoś flirtuje, czaruje, magnetyzuje. Co odchodzi do przeszłości? Jak wy się przedstawiacie w tym tygodniu? Okej, no powiem wam, że jeszcze nie wiem do końca, o co tutaj może chodzić. Jaka będzie dla was rada? Słuchajcie, tutaj może być nawet, mam wrażenie, że jakaś propozycja związana z inwestycją pieniędzy lub jakaś zawodowa propozycja. Czego raczej nie robić, czego unikać. I słuchajcie, to może nie być tylko i wyłącznie a propos tego tygodnia, bo te czytania mogą już rezonować na chwilę przed lub po. No, powiem wam, że tak, może to być wszystko związane z pewną propozycją na zdrowie, aby tak rzeczywiście było. Właściwie to zacznijmy od początku, od karty z przełożenia A. Jeszcze powiem, że jest sporo kart związanych z monetami, a monety to trygon ziemi, czyli byk, panna, koziorożec. Świetnie, bo jesteście w swoim trygonie. I teraz zobaczcie, z przełożenia macie kartę koło fortuny, a koło fortuny mówi o takim łucie szczęścia, o czymś niespodziewanym, o tym, że sinusoida gdzieś idzie w górę i jasne, gdzieś tutaj wypadałoby grać w gry losowe, ale w ogóle w tym tygodniu wypadałoby podejmować ryzyko i gdzieś tutaj przekraczać swoje bariery i granice. No, tak bym powiedział, zwłaszcza jeśli jest to związane z zaryzykowaniem zmiany zawodowej albo zmiany kierunku studiów itd., itd. No, jakieś niesamowite, takie niespodziewane wydarzenia, mam wrażenie, że się zadzieją. Tym bardziej, że zobaczcie, w ogólnej energii jest dla was karta rycerza mieczy, rycerza kielichów na delfinie. A jest to karta, która pokazuje kogoś zadowolonego, takiego frywolnego, z takim radosnym podejściem do rzeczywistości. I z jednej strony to jest po prostu wasz nastrój, a z drugiej strony, zobaczcie, ten rycerz gdzieś wyciąga do was swój kielich. I wydaje mi się, że komuś rzeczywiście pojawi się ten kielich na drodze niespodziewanie. Sprawdzajcie czytania na lipiec, bo tam jest i o pracy, i o miłości, i uczuciach. Słuchajcie, przychodzi do was karta maga, karta alchemika. I słuchajcie, z jednej strony jest to karta manifestacji, że coś, co do tej pory było przez was, o co się staraliście, co było przez was właśnie tak jakby, afirmowane, wyobrażane, jakiś cel ważny, gdzieś jest najprawdopodobniej informacja, że w tym tygodniu lub w najbliższym czasie jesteście bliżej osiągnięcia tego. I nie chodzi mi o przyciągnięcie sobie wygranej w jakiejś tam loterii, chociaż może, ale może rzeczywiście przyciągnięcia do siebie, jakiejś osoby, dzięki której poznacie kogoś innego, kto zna jeszcze kogoś innego i będzie można zmienić pracę lub wyjechać na fajne szkolenie, na przykład z łucznictwa. Słuchajcie, może was ktoś zarazi jakąś pasją. Nie wiem, czemu to łucznictwo. Może macie coś do czynienia ze strzelcami. Ale karta maga w ogóle sugeruje wigor, chęci, zapał, motywację do wykonywania czynności w tym tygodniu, do życia. I jest to fajne, bo i jakiś łód szczęścia, i jakieś zadowolenie w postaci rycerza kielichów
No i rzeczywiście jakaś motywacja i takie poczucie, że mogę wszystko. Przynajmniej w tym tygodniu. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta Króla Monet, a Król Monet, no tutaj w negatywie mógłbym mówić o osobie, która gdzieś, słuchajcie, jest bardzo skupiona na pracy, na pieniądzach, na swoim ego, na takich materialnych sprawach. I jako, że ta karta odchodzi do przeszłości, no to wychodzi na to, że gdzieś taką osobę łatwiej będzie zachęcić do spojrzenia nie tylko i wyłącznie na sferę fizyczną albo materialną. W ogóle, słuchajcie, ta karta Króla Monet może też sugerować waszego przełożonego lub jakiś autorytet. I mam wrażenie, że w tym tygodniu jest to osoba skora do dania podwyżki, zmiany etatu. No i w ogóle wydaje mi się, że jest taka, może nawet nie uległa, ale tutaj mag doskonale wie, jak zagrać i porozmawiać, żeby coś uzyskać, więc korzystać. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta Trójki Monet, a Trójka Monet to jest budowanie nowych, zdrowych fundamentów, być może pod jakąś relację. Być może pod relację z osobą, która rzeczywiście ostatnio była troszeczkę zamknięta, wycofana. No i słuchajcie, zwłaszcza w momencie, gdy pomiędzy wami robiło się poważniej, to ona gdzieś się, tak wiecie, dystansowała. Trójka Monet też jak najbardziej sugeruje, że wy tutaj w skupieniu, ze skupieniem również na detalach, wykonujecie zadania powierzone wam w pracy. I wydaje mi się, że w ogóle na gruncie zawodowym możecie bardzo zabłysnąć, i gdzieś wydaje mi się, że po cichu, ale gdzieś będzie to nagrodzone. Zobaczcie, w Radzie jest dla was karta Dwójki Monet i jest to karta żonglowania wyborami. Karta żonglera, ona mogłaby sugerować, że wypadałoby rzeczywiście pewną propozycję, która być może pojawi się w najbliższym czasie. Wybaczcie, może wypadałoby się jej rzeczywiście przyjrzeć i gdzieś ją przyjąć, bo tutaj widzę obietnicę nowej stabilizacji, takiej przyszłościowej stabilizacji. Jeśli chodzi o tego żonglera, to też jest informacja, żeby nie pozwalać komuś grać na emocjach, nie pozwalać komuś, żeby ta osoba też pogrywała sobie z wami, jeśli chodzi o pieniądze. Wy wiecie, ile wam się należy. Czego nie robić, czego unikać? Jest to 4 kielichów, momento. Co ja gadam? Jest to 4 monet. Nie wiem, czemu o tych kielichach powiedziałem. Słuchajcie, tu jest powiedziane, żeby rzeczywiście postarać się o coś dodatkowego, jeśli chodzi o życie zawodowe. Czy szkolenie, czy dofinansowanie, czy podwyżkę. Nie wstydźcie się tego po prostu. Jeśli wiecie i czujecie, że rzeczywiście dajecie z siebie wszystko, macie mnóstwo zaangażowania, doświadczenia i tak dalej, to gdzieś powinno to być odpowiednio nie wykorzystane, a docenione. Wszystkiego naj. Teraz wodniki i wodniczki. Witam was na tygodniówce. Jaka będzie dla was ogólna energia? Słuchajcie, jest tutaj 10 mieczy, ale też as mieczy się w międzyczasie odwrócił. Dobrze, będzie mieczowo. Być może ważne rozmowy. Co do was przychodzi, co się pojawia? Co odchodzi do przeszłości, co może się zakończy, albo nie powiedzie. Słuchajcie, mam wrażenie, że ktoś z was czuje poczucie takiej niesprawiedliwości. Ale wiecie co? Nic z tym nie robi.
I chyba coś podobnego jest w czytaniach na lipiec. Sprawdźcie, jak wy się przedstawiacie. No być może ktoś nabiera odwagi do tego, aby porozmawiać rzeczywiście. Zwłaszcza jeśli chodzi o interesy. No interesy, jakie interesy? Finansowe. Rada dla Was. Jeszcze wiecie co, tak czuję, że może Was wkurzać to, że otoczenie działa powoli, spowalnia wszystko, że może pracujecie z osobami niedoświadczonymi, które są oporne na zdobycie jakiejś wiedzy lub doświadczenia, albo z osobami, które są na nieodpowiednich stanowiskach. Czego nie robić, czego unikać w tym tygodniu? Dobrze. Wydaje mi się, że klarowne będzie to czytanie, że będzie to klarowny przekaz, bo jeśli chodzi o układ kart, to raczej mi się gdzieś tutaj naprawdę w jedną całość składa, ale zobaczymy, jak to będzie. Zobaczcie, z przełożenia jest karta 9 mieczy. Karta być może nieprzespanych nocy, karta stresu, karta jakichś nerwów, karta sugerująca, że jest chomik w głowie, który nie może wystopować. Po prostu kotłują się te myśli i gdzieś też najprawdopodobniej mam wrażenie, może nawet nie to, że szukacie dziury w całym, ale nie daje Wam coś spokoju. Ale myślicie, że dobra, może nie będę się tym zajmować. Co jest rzeczywiście błędem, bo w Radzie jest też zadziałanie zupełnie wręcz na odwrót. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was 10 mieczy, a 10 mieczy to też jest karta pokonania, braku energii, być może rozczarowania. I powiedziałbym tak, albo ktoś ostatnio Was niesprawiedliwie, być może nawet bez szacunku, potraktował czy potraktowała, albo w ogóle otoczenie jest wolne, ślimaczy się, nie chce się rozwijać, zwłaszcza jeśli chodzi o otoczenie w pracy. Ktoś z Was może mieć takie poczucie też, że pracuje z osobami nieodpowiednimi do tego rodzaju pracy, którą wykonujecie, albo w ogóle z osobami, które się nie starają i przez to macie gdzieś więcej obowiązków. Tak bym zasugerował. Są też wodniki, które myślą o przeszłości. O przeszłości takiej bardziej beztroskiej, może za czasów studenckich lub szkolnych, kiedy jeszcze troszeczkę mniej było obowiązków. Bo zobaczcie, przychodzi do Was karta 6 kielichów, czyli właśnie karta zaglądania w przeszłość. I ktoś z Was może mieć takie nostalgiczne myśli pod tytułem jak było się dzieckiem, to dbało się tylko i wyłącznie o to, żeby wyjść na dwór, na spacer, na dwór czy na pole, w zależności od tego, skąd pochodzicie i jak mówicie. Ja mówię na dwór. Dbacie tylko o to, żeby aby do wakacji, aby, do końca roku szkolnego, albo do końca dzwonka, do końca dnia w szkole i wiecie, heja. Tutaj ktoś o Was dbał, rodzina i tak dalej, a teraz, w życiu troszeczkę w przyszłości jest troszeczkę trudniej, jest bardziej wyzwaniowo i troszeczkę nostalgiczniej patrzycie na przeszłość, ale 6 kielichów to też jest karta iluzji, czyli co? Ktoś Wam tutaj mydli oczy, po prostu i Wy o tym wiecie, ale iluzją też jest nie branie się za to, nie podejmowanie żadnej akcji, pozostawienie tego. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta sprawiedliwości i nie ukrywam, że tutaj jest poczucie rzeczywiście braku sprawiedliwości, czyli rzeczywiście ktoś
najprawdopodobniej Was nie najlepiej potraktował, ale słuchajcie, ta karta też mogłaby być związana z takim poczuciem momento. Za bardzo chcę przyspieszyć i mi się tutaj w głowie kotłuje. Spokojnie. Ta karta może też być związana z tym, że czujecie niesprawiedliwość w związku z życiem. Że momentami jest lekkie rozczarowanie. Na tej zasadzie, że miało być łatwiej, kolorowo, bardziej kolorowo, czy tam kolorowiej. Miało być więcej ludzi do pomocy. Praca miała być przyjemniejsza. Wiecie, o co chodzi. I tutaj nad takimi myślami wypadałoby troszeczkę popracować, bo one, niekoniecznie mogą, że tak powiem, mieć odniesienie do rzeczywistości, czy inaczej, rzeczywistość może nie ma odniesienia do tych myśli. Tutaj bardziej po prostu chodzi o to, w jaki sposób podchodzicie do pewnych wyzwań życiowych. Być może ostatnio bardzo taki sposób wrażliwy. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako 8 buław. A 8 buław to jest karta komunikacji. Konkretnej, szybkiej, takiej szczerej. I ewidentnie właśnie tego potrzebujecie. Szczerej rozmowy z kimś, kto Wam mydli oczy. A propos niesprawiedliwości i takiego poczucia, że na przykład osoby otaczające Was na przykład w życiu zawodowym się obijają lub nie macie nikogo do pomocy, na przykład. Inna rzecz jest taka, że 8 buław sugeruje, że bardzo chcecie przyspieszyć pewien etap, czy dobry, czy zły, to już Wy ocencie, ale nie patrzycie, co możecie rzeczywiście wyciągnąć z tej danej sytuacji. To też tak jakbyście też, przynajmniej w ostatnim czasie, posiadali taką nieumiejętność cieszenia się wiecie z czego? Z biegu. Wy tylko do mety. Do mety niech to się już na przykład skończy. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta Królowej Buław. A Królowa Buław to kobieta, być może baran, lew lub strzelec, ale w ogóle kobieta dominująca, która może być na przykład Waszą przełożoną. Jest tutaj informacja, żeby rzeczywiście z nią porozmawiać, ewentualnie nie pozwalać jakiejś dominującej kobiecie włączać Was w jakąś intrygę. Też jest taka rada, żeby troszeczkę bardziej pokazać pewność siebie i gdzieś honor, może właśnie w miejscu pracy. Czego nie robić, czego unikać? Jest to karta Pazia Monet, a Paź Monet to student bądź uczeń. W każdym razie ktoś, kto jest na początku pewnej drogi. I słuchajcie, nie udawajcie osób, albo może nawet nie udawajcie, to nie to, że udawanie, to jest złe określenie. Nie pokazujcie się, albo nie myślcie o sobie, jako o osobach niewystarczająco wykształconych, posiadających wystarczające doświadczenie. Tutaj macie ogromną wartość, zwłaszcza na płaszczyźnie zawodowej. Być może rzeczywiście coś nie działa dookoła Was i tego nie warto unikać, w sensie rozmów na ten temat. Paź Monet też sugeruje, żeby nie zawieszać szukania czegoś lepszego, czegoś nowego. Tak bym powiedział. Wszystkiego naj. Teraz ryby. Witam Was na tygodniówce i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Właśnie ryby. Wybieram się na małą syrenkę i może mnie nie być przez kawałek czatu przez to. To przez Was. Co do Was przychodzi, co się pojawia. Wieści a propos wyjazdu lub nowego etapu. Co odchodzi do przeszłości?
Okej, jak wy się przedstawiacie, ryby? No słuchajcie, naprawdę fajne czytanie. Albo jakaś iluzja odchodzi do przeszłości, albo jakiś plan, cel, marzenie zostaje osiągnięte. Jaka będzie dla was rada? W ogóle mam wrażenie, że ktoś bardzo chce się w tym tygodniu tutaj wami zainteresować, być może nawet określić, zaczepiać was, co odchodzi do przeszłości. A nie, co ja gadam, czego nie robić, czego unikać. No już naprawdę chyba muszę przyspieszyć, bo już mi nie pracuje głowa. Dzisiaj się bardzo napracowałem, ale nie narzekam. Lubię się lenić, co nie znaczy, że leniem jestem. Okej, momento. Słuchajcie, bardzo dużo buław. Ryby płoną, dosłownie. Buławy to trygon ognia, baran, lew lub strzelec. Przedstawiciele właśnie tego trygonu. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla was karta szóstki buław. Karta triumfu, zwycięstwa, no i w ogóle takiego poczucia, że coś wam się udało. Być może jest to, słuchajcie, związane właśnie z osiągnięciem jakiegoś celu lub z tym, że pewna osoba tutaj bardzo się o was stara. No, szóstka buław, słuchajcie, triumf. Można sobie przybić pionę, jeśli chodzi o osiągnięcie czegoś, albo no tu jest takie zadowolenie i triumfowanie, bo przyjdą jakieś wieści. Zobaczcie, w ogólnej energii karta ósemki buław, no a właśnie jest to karta informacji, komunikacji, takiej szybkiej, konkretnej, szczerej i nieoczekiwanej, nawet spontanicznej. I teraz tak, albo sprawy ruszają do przodu i wreszcie koniec czekania, oczekiwania na pewne wieści, no albo słuchajcie, pewna osoba, która ostatnio pojawiała się i znikała, że tak powiem, no tutaj gdzieś odbraża się, jeśli to jest ktoś, kto się obraził, no i gdzieś chce tutaj porozmawiać. W ogóle jest to tydzień bardzo szybki, konkretny, pełen wigoru, działania, super. Ryby naprzód. Zobaczcie, przychodzi do was karta głupca, a głupiec to karta zerowa w wielkich arkanach i ona mogłaby właśnie sugerować na przykład nowy etap pomiędzy wami a osobą, która się tutaj gdzieś zreflektuje, no i po prostu, no nie wiem, przeprosi, odezwie się, zechce coś wyjaśnić. Ewentualnie jeśli chodzi o głupca, to ta karta mogłaby sugerować wyruszenie też, słuchajcie, w jakąś podróż i mam wrażenie, że tutaj ku waszemu zadowoleniu może spłynąć do was, na was jakieś zaproszenie rzeczywiście do podróży, albo w ogóle się okaże, że na przykład jest możliwość wzięcia dodatkowego urlopu. Może macie więcej dni, aniżeli wam się wydawało. Tak bym powiedział. Niezłe czytanie. W ogóle głupiec jest taki frywolny, radosny i zadowolony. Fajnie, że macie taką energię. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta gwiazdy. Moja ulubiona, ale tutaj w negatywie mogłaby sugerować, że iluzja odchodzi do przeszłości. Czyli coś, co było właśnie niejasne, niestabilne, niepewne. Być może właśnie relacje z osobą, która się pojawiała i znikała. Teraz będzie to, może nawet nie to, że określone, ale tutaj jest jakieś porozmawianie ze sobą, jakaś rozmowa, zamiast chowania się po kątach, unikania, trzymania w niepewności i w iluzji. Słuchajcie, ta karta gwiazdy też mogłaby sugerować,
że jakiś cel bądź wasz plan zostaje zrealizowany lub jesteście bardzo blisko osiągnięcia tego celu. Czy to chodzi, słuchajcie, o wymarzoną sylwetkę, czy o dokończenie kursu pływania, czy na przykład, słuchajcie, rozpoczęcie właśnie dodatkowych studiów. No, to już piszcie mi, o co chodzi. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta cesarzowej, czyli kwitnąco, bardzo, bo cesarzowa to jest taka bardzo obfitująca, taka bardzo obfita energia, energia obfitości właściwie. Tutaj pokazujecie się jako osoby takie pewne siebie, radosne, zadowolone, no, które gdzieś tutaj umieją siebie zmotywować do osiągania celów, do ważnych rozmów, ale też nie ukrywam, że wasze ego jest połychtane, jakkolwiek to zabrzmiało, no bo ktoś chce z wami rozmawiać i wyjaśniać. To wy miałyście rację. Zobaczcie, w Radzie jest karta 9 buław, a 9 buław mogłaby sugerować, słuchajcie, że ta pełnia, czyli 10 buław, jest już bardzo blisko. I nie warto się poddawać lub zbaczać ze swojej drogi, tylko gdzieś tutaj jest idź do celu zaraz, jak już po prostu nie za moment, będzie ci dane, będzie to osiągnięte. 9 buław sugeruje też, wiecie co, żeby nie zamykać się na osoby, które mają jakieś problemy emocjonalne i przez to wasze relacje kuleją ostatnio. Tutaj wypadałoby się wykazać dojrzałością i gdzieś spróbować coś wyjaśnić, wyciągnąć rękę do drugiej osoby na zgodę. Chociaż, tak jak mówiłem, no tutaj na pewno ego bardzo wam urośnie, jeśli ktoś sam do was przyjdzie lub sama. Czego nie robić, czego unikać? Królowa buław. I słuchajcie, królowa buław, momento, to mogłaby być osoba, która gada i plotkuje za plecami, na przykład na drugą koleżankę lub na kolegę, zamiast wyjaśnić coś sobie z tą osobą. No unikać po prostu plotek, unikać rozdmuchiwania jakichś problemów. Też bym powiedział, że absolutnie nie podkopywać siebie i no nie tracić wiary w to, że uda wam się dokończyć kurs, rozpocząć kurs, no, utrzymać dietę, no nie wiem, jakąś tam konkretną sylwetkę, to już w zależności od tego, jakie macie postanowienia. Wszystkiego na je. Teraz barany, ja was witam na czytaniu tygodniowym. No i sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia na ten czas. Co do was przychodzi, co się pojawia? No, mała sprzeczność się pojawiła. Co odchodzi do przeszłości? No dobrze, jak wy się przedstawiacie? No, dwóch rycerzy się pojawiło. Zobaczcie, jest rycerz mieczy oraz rycerz kielichów. I w ogóle to słyszę helikopter właśnie. Słuchajcie, ja nie wiem jak to jest, ale żyję w tak ruchliwym miejscu, że po prostu motocykle, helikoptery. Co tu się dzieje? Rada dla was. Momento. Słuchajcie, wypadła mi karta, ale jej nie biorę. Jeszcze raz, dlatego że jej nie widziałem. Rada postawić na swoim. Czego raczej nie robić, czego unikać.
No dobrze, słuchajcie. Takie miłe chyba czytanie. Od razu Wam pokażę, że pojawiły się 2 dziesiątki mieczy oraz kielichów. Ale, no dobra, już przejdźmy do początku. Z przełożenia jest dla Was karta 10 kielichów, czyli karta kokoszenia się, a już na pewno jakiejś radości związanej ze spędzaniem czasu z drugą ukochaną osobą. Być może również tutaj może chodzić po prostu o przyjaciół, rodzinę, o Waszych najbliższych. No tutaj mam wrażenie, że bardzo taka ciepła, pozytywna wymiana energii jest pomiędzy Wami. No i w ogóle gdzieś takie chwile spędzone właśnie z tymi najbliższymi Was napełniają, dają Wam ukojenie, po prostu. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta 8 buław, a ona sugeruje taką szybkość, konkret, działanie i wychodzi gdzieś na to, że będzie to bardzo pracowity tydzień, ale no gdzieś tutaj nie sprawi to, że nie będziecie mieli czasu dla swoich bliskich. Wręcz przeciwnie. Ja w ogóle mam wrażenie, że pewne sprawy rodzinne ruszają dzięki Wam, dlatego że Wy tutaj pokazujecie się jako osoby przedsiębiorcze, umiejące załatwiać wszystko, co im się powierzy. No i gdzieś tutaj takie, wiecie, obrotne, że tak się wyrażę. W ogóle 8 buław to też karta komunikacji, więc wychodzi gdzieś na to, że będzie jakaś ważna w tym tygodniu komunikacja, która doprowadzi Was do 10 kielichów, czyli do spokoju, stabilności, szczęścia w jakiejś relacji, po prostu. I teraz tak, zobaczcie, przychodzi do Was karta 10 mieczy, no a 10 mieczy to jest jakieś takie poddanie się, takie w ogóle brak działania i to jest bardzo dziwne w kontrze tutaj do całości kart, całości rozkładu. Mi się po prostu, słuchajcie, wydaje, że przyjmujecie postawę osoby troszeczkę zdystansowanej i wycofanej i rzeczywiście oddajecie pałeczkę, dosłownie i w przenośni, tutaj komuś, żeby teraz się starał bądź starała. I to działa. Ale w ogóle mam wrażenie, że tutaj będzie jakaś ważna rozmowa, która no, może raz na zawsze rozwiać pewne wątpliwości a propos Waszej relacji z kimś naprawdę bliskim. No nie wiem, być może wydaje Wam się, że ktoś ma do Was żal za to, co się wydarzyło w przeszłości, a być może okaże się, że wcale zupełnie tak nie ma i możecie gdzieś tutaj z takim mniejszym dystansem podejść rzeczywiście do relacji z tą osobą. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta rycerza kielichów tutaj na delfinie i może to też być, słuchajcie, takie działanie po omacku lub takie działanie w rozechwianiu, w rozchwianiu emocjonalnym. Na zasadzie, że jest wszędzie chaos, Wy nie wiecie, jak go opanować. Tutaj jeszcze bliscy się właśnie do Was zwracają, czy w ogóle współpracownicy o pomoc i wydaje Wam się, że wcale nie chce im się tego ogarniać, tylko po prostu chcą się wyręczyć, ale no takie poczucie gdzieś tutaj odchodzi do przeszłości. Mi się wydaje, że takim niskim nakładem, wręcz motywacją, motywowaniem innych jesteście w stanie więcej osiągnąć, aniżeli robieniem czegoś za nich. W ogóle jakieś takie, słuchajcie, przepychanki słowne i takie dogadywanie sobie odchodzi do przeszłości. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako rycerz mieczy, no a rycerz mieczy gdzieś tutaj walczy w imię wyższych wartości. I tutaj powiedziałbym, że no, tutaj rzeczywiście jakaś relacja ma szansę się odbudować i no nie mówię, że w takiej perspektywie życiowej, życia, ale przynajmniej w tym tygodniu, momento. Tutaj też, słuchajcie, znowu to podkreślę, że rycerz mieczy wie doskonale, jak działać. Wie, jak zrobić coś szybko, sprawnie, z jakością. I powiedziałbym, że on zachowuje się zupełnie inaczej, aniżeli ten rycerz kielichów. Wy tutaj mam wrażenie, że jesteście takimi mentorami dla innych
jak na przykład w pracy ogarnąć rzeczywistość, żeby się nie narobić i nie przekombinować, ale gdzieś zrobić to mądrze i jeszcze zarobić. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta kapłana, a kapłan to jest właśnie autorytet, ktoś wysoko postawiony, ktoś, kto właśnie rządzi i przewodzi i taka jest dla Was rada. Pokażcie innym, jak można usprawnić swoje życie, swoją pracę. Jeśli chodzi o kapłana, to też jest w ogóle byk, ewentualnie panna lub koziorożec. I nie wiem czemu, ale tu jest rzeczywiście w Radzie, żeby odezwać się do dawno niesłyszanego bądź niesłyszanej osoby z właśnie tego trygonu i spędzić razem miłe chwile, też wytłumaczyć coś sobie. Gdzieś to naprawdę sprawi, że Wasza relacja ma szansę się odnowić i być taka poważniejsza. Czego nie robić, czego unikać? 6 monet, czyli karta równowagi w braniu i dawaniu lub charytatywności, czyli nie wyręczać innych, a bardziej wskazywać im drogę. Ewentualnie robić tak, żeby tutaj inni myśleli, że pomagacie, w sensie, pomagacie fizycznie na przykład, ale tak naprawdę Wy tutaj raczej nakierowujecie. Barany mentorami, wszystkiego naj. Teraz byki i byczęta, witam Was na tygodniówce i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Co do Was przychodzi, co się pojawia, albo kto? Pojawia się do Was komunikacja od osoby, z którą był foch lub brak kontaktu. Co odchodzi do przeszłości? Koniec pogrywania sobie z Wami albo robienia dobrej miny do złej gry, ale to bardziej chodzi o to, że koniec takiego udawania, że wszystko jest w porządku. Jak Wy się przedstawiacie? Gdzieś wychodzi na to, że to Wy jesteście osobami, które tutaj dystansują się do kogoś. Ale zaraz, spokojnie. Jaka będzie rada? Mamy radę, sama chciała wyjść karta, 4 kielichów i czego raczej nie robić, czego unikać. Słuchajcie. Dziwne czytanie. Dziwne i nie dziwne. Wydaje mi się, że jest sporo tutaj sprzeczności, ale może mi się tak wydaje, bo słuchajcie, jestem już mega zmęczony, a okazało się, że ostatnia część czytań mi się nie nagrała, więc robię ją od początku i już padam, ale oczekuję wyrozumiałości. Słuchajcie, powiem tak, z przełożenia karta Słońca, karta radości, zadowolenia, ale też ignorowania Was i zachowywania się jak dziecko. Być może ktoś po prostu zachowuje się tak, że wmawia Wam, że coś jest inaczej, aniżeli Wam się wydaje. Po prostu mydli oczy, tak bym powiedział. W każdym razie może to być naprawdę miły i beztroski tydzień, ale to dla osób, które, uwaga, mają wolny urlop lub
no gdzieś są na zwolnieniu jakimś. Tak bym powiedział, bo wydaje mi się, że ktoś z Was może być na zwolnieniu. Nie wiem, czy prawdziwym, czy nie, ale to już Wy wiecie. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta dwójki mieczy, a to karta jakiegoś focha, zamykania się, odgradzania się od drugiej osoby, która właśnie być może mydli Wam oczy, która udaje, że wszystko jest w porządku, a wcale nie jest. Ewentualnie od osoby, która zachowuje się jak niedojrzała osoba, a jest wiekiem dojrzała. Tutaj też bym powiedział, że dwójka mieczy sugeruje, że byki odgradzają się od pewnie pracy, bo albo jest urlop, albo ktoś przebywa na, nie wiem, zwolnieniu, w sanatorium. Piszcie, o co tam chodzi, co wy tam robicie w tym sanatorium. Ja wiem, bo mi babcia opowiada. Słuchajcie, przychodzi do Was karta 8 buław, a 8 buław to karta komunikacji i wydaje mi się, że osoba, która rzeczywiście ostatnio trochę nabroiła i do której jest dystans, to gdzieś tutaj próbuje się przebić, porozmawiać. Jeszcze nie wiem, jakie ma zamiary, bo to już jest za szeroko, ale na pewno coś rusza do przodu. W każdym razie 8 buław tutaj sugeruje, że możecie podczas urlopu, nawet jeśli nigdzie nie wyruszacie, czy tam jakiegoś rzeczywiście wolnego, spowodowanego przez czynniki od Was niezależne, możecie tutaj dużo spraw nadrobić. I nie mówię, słuchajcie, o serialach, chociaż może to też, czy tam książki, ale jakieś tam, nie wiem, kursy online, czy cokolwiek, co robicie. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta 9 kielichów. I ta karta mogłaby, słuchajcie, mówić momento o kimś, kto właśnie nakłada maskę i udaje, że wszystko jest w porządku. Że co, ty nie bądź zazdrosny przecież, czy nie bądź zazdrosna przecież, nie wiem, nie ma powodu, ja po pracy nigdzie tam nie łażę, a na przykład może wcale nie wraca z pracy wcześniej od razu. Słuchajcie, podałem głupi przykład takiej kontroli w związku, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Mózg mi się lasuje, więc wybaczcie, ale ta karta mogłaby sugerować, że takie zachowanie mydlące Wam oczy odchodzi do przeszłości. Też dlatego, że ktoś po prostu widzi, że nie z Wami te numery. I tylko i wyłącznie dlatego. Jeśli chodzi o 9 kielichów, to też bym powiedział, że wypadałoby uważać tak naprawdę konkretnie na kontuzję. Bo tutaj widzę jakieś uziemienie, ale też widzę jakąś szybkość, widzę nieprzywiązywanie wagi do konsekwencji. Słuchajcie, Wy przedstawiacie się jako karta 5 mieczy, a jest to właśnie karta, tutaj patrząc na cały rozkład, jakiegoś uziemienia lub odpuszczenia sobie. Czy odpuszczenia na przykład walki lub grania w czyjąś grę i raczej tutaj, słuchajcie, postawa zamknięta, chcesz się starać, to się staraj. Ewentualnie odpuszczenie w tym sensie, że może ktoś jest na zaległym urlopie albo, nie wiem, musi wziąć z jakiegoś powodu dodatkowy. Tak bym powiedział. W każdym razie jest tutaj coś do porozmawiania, bo 5 mieczy mówi o zamiataniu spraw pod dywan. A teraz już, że tak powiem, koniec tego. Zobaczcie, w Radzie jest 4 kielichów, a 4 kielichów mogłaby powiedzieć, żeby nie pozwalać komuś, zachowywać się jak pies ogrodnika. Sobie nie weźmie, innym nie da. W czytaniach na lipiec coś tam będzie w miłości może o tym, więc sprawdzajcie, ale ta karta w ogóle sugeruje, żeby rzeczywiście w tym tygodniu odpocząć, zrelaksować się, zapomnieć albo w ogóle odłożyć na półkę jakieś, nie wiem, stresowanie się lub branie na siebie dodatkowych obowiązków. Tutaj naprawdę zadbać o swój relaks i ciała, i duszy. Czego nie robić, czego unikać? Pazia buław. Może baran, lew, strzelec. Albo w ogóle, słuchajcie, niedojrzała emocjonalnie osoba, która
no myśli, że jak tam was pozaczepia, to będzie wszystko w porządku. Tutaj gdzieś, wiesz, rozśmieszy, zagada. No, powiem tak, unikać osób, które mają długi jęzor. No, dziwnie to zabrzmiało. Unikać osób, które tylko mówią. Tutaj gdzieś, egzekwować, że tak powiem, spełnianie obietnic. Wszystkiego naj. Bliźnięta, witam Was na czytaniu tygodniowym i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Co do Was przychodzi, co się pojawia. No, słuchajcie, kolejne miecze. Kolejna dwójki mieczy, tak samo jak u byka. Co odchodzi do przeszłości? Odchodzi do przeszłości walka o coś bądź o kogoś. To jakbyście sobie po prostu coś odpuścili. Jak wy się przedstawiacie? No, powiem, że dziwne i przewrotne czytanie. To może być, słuchajcie, związane z przeszłością. Rada dla Was. W sensie z jakąś konkretną osobą z przeszłości, być może nawet toksyczną. Takie odpuszczenie życia tą przeszłością i czekania na to, aż powróci. I powróci. Ładna rada. Czego nie robić, czego unikać. Ale w ogóle wiecie co? Mam wrażenie, że Waszym sposobem w tym tygodniu na jakieś ewentualne stresy bądź niesnaski, wiem, albo na nadmierną ilość pracy, będą przyjemności, jakieś takie robienie sobie dobrze, dogadzanie. Zobaczcie, z przełożenia jest dla Was 10 buław, czyli karta ambicji, karta takiego działania, dawania z siebie wszystkiego, dodatkowych zadań, które spoczywają na Waszych barkach. No, być może syzyfowej pracy, że po prostu pracujecie i końca nie widać, a wypłata wcale nie jest tutaj jakaś współmierna do tego, ile z siebie dajecie. No, to może być energia na ostatni czas, tak bym powiedział, może nawet jeszcze przed tym tygodniem. W ogóle może to być bardzo pracowity tydzień, pełen, dodatkowych, niespodziewanych zadań. O, tak bym powiedział. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta diabła, a diabeł to karta kontroli. To karta, która sugeruje być może, że czujecie się w potrzasku, dlatego że może atmosfera w pracy jest na tyle miła i przyjazna, że fakt, że macie dodatkowe obowiązki, jakoś gdzieś tam, ze względu na atmosferę czy na relacje, jakoś gdzieś możecie pominąć. Ale to nie jest dobrze dla Was, ani dla zdrowia psychicznego, ani dla fizycznego. Karta diabła też w ogóle mówi o przyjemnościach i o kuszeniu, więc wszystko, co Was kusi, wszystko, co daje Wam przyjemność, jest gdzieś takim odreagowaniem od stresującej bądź rzeczywiście wymagającej pracy. No tak bym powiedział. Tutaj też czujecie, że w relacji z pewną toksyczną lub kontrolującą osobą, typu diabła właśnie lub diablicy, tutaj po prostu trochę już nie macie siły. Zobaczcie. Przychodzi do Was 2 mieczy, a ta karta przedstawia postać w takiej zamkniętej pozycji z 2 mieczami, która broni do siebie dostępu.
No i słuchajcie, ona dosłownie broni się przed tym diabłem. Czyli przed kimś, kto ją ogranicza, przed kimś, kto wymaga nie wiadomo ile po prostu od niej. Tutaj jest nawet może nie foch, ale taka niechęć walki o po prostu relację z osobą, która nie daje z siebie wszystkiego, a wy dajecie. Powiedziałbym też, że w ogóle jest to czas na zaznaczenie granic w pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje z osobami, które wam dodają cały czas dodatkowych zadań, albo relacje z osobami, które się obijają i przez nie macie więcej pracy. To na tej zasadzie. Wszystko jest miło, fajnie, jesteśmy kolegami, przyjaciółmi, ale słuchajcie, to też chodzi o to, żeby każdy pracował, nie? A nie tutaj jest miło, ale ciężko. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta rycerza mieczy, który właśnie walczy, który się stara, który walczy w imię wyższych wartości, bo wie, że na czymś bądź na kimś mu zależy. I tutaj mam wrażenie, że po prostu zdejmujecie sobie z krzyża i odpoczywacie, odpuszczacie. Jeśli ma się ktoś o was starać, to będzie się starał. Jeśli ktoś was chce, to nie będziecie, czy w związku z wami, nie będziecie mieli albo miały najmniejszych wątpliwości. Jeśli macie, to znaczy, że coś jest nie tak. Ale w ogóle powiedziałbym, że naprawdę potrzebujecie odpoczynku. Ewentualnie, jako że przedstawiacie się jako szóstka kielichów, czyli karta rozmarzenia i patrzenia w przeszłość, momento, to gdzieś tutaj wspominacie bardzo takie stare, beztroskie czasy dzieciństwa, czy tam czasów, gdy byłyście nastolatkami, gdzie było mniej obowiązków i gdzieś tutaj może rodzice wspierali, może ktoś inny, może byli opiekunowie. Tych problemów powiedzmy było mniej. Tutaj wypadałoby rzeczywiście odpocząć, zmienić perspektywę, odpuścić kogoś sobie, ewentualnie staranie się za dwie osoby, zobaczyć, co ta osoba będzie dalej robiła. Też zmienić perspektywę, jeśli chodzi o wyzwania życiowe. Właśnie z problemów zrobić wyzwania, a z wyzwań jakąś nauczkę. Rada to karta Słońca. Karta Słońca, która mogłaby przedstawiać osobę niedojrzałą emocjonalnie, która gra wam na emocjach i rzeczywiście z taką, proszę raczej nie działać. Jeśli chodzi o Słońce, to jest to też karta radości, zadowolenia i optymizmu. I teraz tak, w tym tygodniu proszę się wyluzować, zadbać o swój odpoczynek, też o zabawę, żeby coś mieć z życia, a nie tylko praca i obowiązki. Tutaj też jest taka informacja, żeby po prostu zrobić coś dla siebie. Czego nie robić, czego unikać? Karta sprawiedliwości, a tutaj w negatywie ta karta mogłaby sugerować jakiś balans. Jeśli nie ma balansu w życiu pomiędzy pracą i obowiązkami, a relaksem i czasem dla siebie, to nie jest dobrze. Jeśli w relacji nie ma balansu pomiędzy tym, że jedna osoba się stara i druga nie, to też nie świadczy dobrze. Tutaj trzeba zobaczyć w życiu, gdzie wam brakuje balansu, oczywiście odpocząć, jeśli się da, i zastanowić się, jak to zmienić. Żeby po prostu żyło wam się łatwiej. A może sami gdzieś sobie bardzo ambitnie dodajecie niepotrzebnie czasami dodatkowych zadań i celów. Wszystkiego na nie. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję wam za uwagę i oczywiście życzę fantastycznego tygodnia. Zapraszam was na czytania na lipiec oraz na nowe czytania, które niedługo się pojawią. Tutaj wszystko podlinkuję, więc sprawdzajcie. Również w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką znajdziecie linki. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy właśnie będzie więcej czytań. Jeśli jeszcze ze mną jesteście, to zostawcie w komentarzach hasło lato i swój znak zodiaku. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.